Nie można mówić o całości jakiejś formacji, że jest ok, jeżeli tak nagminnie łamane jest prawo. Coraz mniej identyfikuję się z tym państwem. Z całą pewnością będą ludzie, którzy będą mówili, to nie było dobre i to nie powinno się było zdarzyć. Nikt z nas nie wie i nigdy się nie dowiemy, jak doszło do tego, że ci ludzie zginęli. Co gdyby odnaleziono 6 białych ciał? Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia. Beata Siemaszko, mieszkanka Podlasia, pogranicza polsko-białoruskiego, ratowniczka humanitarna. Wolisz to określenie niż aktywistka? Zdecydowanie. Ratowniczka humanitarna. Pierwsza, która powiadomiła świat o tym, że w Bugu na przełomie marca i kwietnia utonęli ludzie. I tylko dlatego, że byli innego koloru skóry, wypchnięci przez Białorusinów w stronę polską, to nie od służb się o tym dowiedzieliśmy, a od Ciebie. Czy możesz wrócić wspomnieniami do tego dnia, w którym otrzymałaś tę informację, jak Ty zareagowałaś, jak zareagowały służby? Tak naprawdę w połowie marca, nie? Zimno było. Mokro, zimno i akurat późnym wieczorem zaczął padać taki lodowaty śnieg. Grupa chłopaków, młodych chłopaków, poprosili o pomoc. Pojechaliśmy ze standardową opieką, czyli jakieś podstawowe środki medyczne, jedzenie, ubranie, picie. I już po przyjściu na samym początku spotkania od jednego z chłopaków dowiedziałam się, że ktoś się utopił w Bugu, że było ich więcej i jednemu nie udało się wypłynąć. Nie umiał pływać, a Białorusini po prostu wpychali ich do wody. No w takiej sytuacji to przede wszystkim czujesz, że jesteś bezradny, a wiesz, że nie możesz zadzwonić po policję, ratowników, po kogokolwiek, kto natychmiast rozpocznie poszukiwania, bo przede wszystkim musisz zadbać o żywych, o tych, których masz w tej chwili pod opieką, o ich bezpieczeństwo. Nie obowiązywały jeszcze wtedy durne zapisy o nieprzyjmowaniu wniosków o ochronę międzynarodową. W związku z tym panowie zdecydowali, że wypełnią pełnomocnictwa na mnie i od wszystkich ich miałam pełnomocnictwa podpisane z wnioskiem o ubieganie się o ochronę międzynarodową i dopiero wtedy można było zadzwonić po służby, żeby przyjechały i zabezpieczyły osoby, które przekroczyły ten Bóg dzięki swoim umiejętnościom pływackim.
Ten sam Bóg, który mamy za twoimi plecami. Ten sam Bóg. I w momencie, kiedy ten region dotyka susza i te wody opadają, możecie sami zobaczyć, ci, którzy nas oglądają, jak o tej porze roku wygląda Bóg. To jest szeroka rzeka. Widać, że ten prąd też różnie pracuje. Niebezpieczna. No to jest jedyna rzeka tej wielkości nieuregulowana w Polsce, w związku z tym jest nieprzewidywalna. Nurt się zmienia bardzo często i nawet w miejscach, które są wyznaczone jako kąpieliska, co roku, a nawet czasami częściej w ciągu sezonu zmieniają się głębiny, wiry i tak naprawdę bardzo często jest poziom wody sięgający kolan i nagle po 2 metrach 3-4 metry głębokości. To jest rzeka bardzo niebezpieczna i tu zdarzają się utonięcia co roku bez względu na okoliczności i na kryzys. Natomiast do momentu kryzysu nie słyszałam o przypadkach, kiedy ktoś siłą wpychał do wody ludzi, którzy nie umieją pływać i krzyczą o tym, że pływać nie umieją. Najgorsze w takich sytuacjach to jest właśnie bezradność. No i też świadomość... nie słyszeliśmy do momentu rozpoczęcia się tego kryzysu humanitarnego, żeby polskie służby, takie jak policja, po zawiadomieniu, że ktoś utonął w rzece, no co robią? Co zrobiły służby w tym wypadku? No w ogóle to jest niepojęte, bo w momencie, kiedy pojawia się Straż Graniczna i ja mam pełnomocnictwa osób, to znaczy tak naprawdę ci panowie trzymają w dłoniach pełnomocnictwa, których ja jestem stroną, i Straż Graniczna, pierwsze pytania, które zadaje, są kierowane do mnie. Skąd ja się tu wzięłam? Skąd dowiedziałam się o obecności tych panów? A kim ja w ogóle jestem? A po co tutaj jestem? A o tej porze, czy nie boję się spacerować po takich obcych terenach? To jest zakres zainteresowania Straży Granicznej w momencie, kiedy siedzi 5 chłopaków przemarzniętych, przemoczonych i w mocno straumatyzowanych nie tylko sytuacją, ale tym, że towarzysz utonął i to się wydarzyło. Oni mówili wtedy o jednej osobie? Tak, oni mówili wtedy o jednym chłopaku. Po tym potoku pytań, kiedy ja dwukrotnie mówiłam, mamy informacje od jednego z nich, reszta mówiła bardzo słabym angielskim albo w ogóle, jeden był komunikatywny, w związku z tym od jednego z nich mamy informację, że ktoś utonął i zapewne jest w stanie ten człowiek wskazać przybliżony teren, gdzie to się wydarzyło, w ogóle nie było reakcji. Po dłuższej chwili rozmowie z tymi chłopakami Straży Granicznej, po przeszukaniu ich, po sprawdzeniu, co mają w swoich bagażach, jeden ze strażników podszedł i kazał się odsunąć na mnie i mojemu towarzyszowi, odsunąć się na dystans 40, może 50 metrów, tak żebym w ogóle nie słyszała, o czym rozmawiają, czego dotyczą pytania, mimo że mówiłam, że jestem pełnomocniczką i powinnam być dopuszczona do czynności. Po kolejnych 20 być może minutach, może dłużej, ten sam strażnik wrócił do mnie i poinformował mnie, że właśnie się dowiedział, że ktoś utonął. Na moją uwagę, że przecież zgłaszałam w pierwszym momencie naszego spotkania. Był mocno zdziwiony i wtedy zaczęły się w ogóle jakieś przedziwne sytuacje. Znowu izolowanie części osób, które przekroczyły granicę od pozostałej części, rozmowy z każdym poszczególnym osobne. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie były prowadzone, bo tak jak mówię, 4 z tych 5 w ogóle nie znało angielskiego. I ostatecznie pojedynczo wywożeni ci panowie z miejsca, gdzie się spotkaliśmy, było nam deklarowane, że do placówki Straży Granicznej, ale oczywiście kierunek był nam nieznany, nie miałam pojęcia, dokąd oni są wyważeni. To jest w ogóle przerażająca historia, bo było piekielnie zimno, mokro, zacinał bardzo mocny śnieg, taki zlodowaciały śnieg przy silnym wietrze i cudzoziemcy byli ubrani bardzo licho. I byli po przeprawie przez rzekę, więc wyziębieni, wycieńczeni. I to była noc. I to była noc, to było w granicach 24. I w ogóle nie było reakcji na to, że przecież trzeba ich ubrać, trzeba przynajmniej ich owinąć folią. Że mamy rzeczy dla siebie jeszcze, którymi moglibyśmy w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby nie mokli.
Absolutnie nie było to słyszane. Urazy nikogo nie interesowały. Ostatecznie skoncentrowano się wyłącznie na tym chłopaku, który mówił po angielsku. I od niego próbowano, tak domniemywam, przez tłumacza, ponieważ telefon był przestawiany przez strażnika od ucha do ust chłopaka, z którym była prowadzona rozmowa. Próbowano dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego dramatycznego wypadku. W poście na Facebooku napisałaś, że pojawiła się też policja. Tak. To w momencie chyba, jak już 3 zostało wywiezionych z informacją przekazaną nam, że do placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim najpierw pojawiła się ciężarówka z wojskiem i psem tropiącym i za chwilę pojawił się radiowóz policji, gdzie wyszło 2 funkcjonariuszy z kolejnym zamiarem w naszą stronę, czyli legitymowania i spisywania nas. Po czym policjanci przeszli do strażników ten dystans, który nas dzielił 40-50 metrów, porozmawiali sobie kilka dosłownie minutek, odeszli, wsiedli do samochodu i odjechali. Na tym skończyła się wizyta policji. Chociaż dla mnie było to jednak wskazaniem, że zgłoszenie o zaginięciu, bo dopóki nie ma ciała, to nikt nie może stwierdzić jednoznacznie, że to było utonięcie, że zostało jednak przez policję zanotowane i przyjęte. Strażnik graniczny powiedział, że rozpoczynają akcję poszukiwawczą. Do tego miała służyć ciężarówka, między innymi wojsko z psem. No i rzeczywiście kilka osób z psem na czele udało się w kierunku Bugu tak naprawdę, bo trudno mi powiedzieć, co dalej się stało. I co jest przykre, to że mimo pełnomocnictw, które dostajemy od cudzoziemców od 3 lat, nigdy nie zdarzyło mi się, żeby służby jakiekolwiek, czy to Straż Graniczna, czy wojsko, czy policja, zechciały mi udzielić informacji. Może nie szczegółowej, ale przynajmniej ogólnej informacji, która by mi sugerowała, że moi mocodawcy są bezpieczni, że są zaopiekowani, że jeżeli mogę w czymś pomóc, to mogę to zrobić. I tutaj było tak samo. Czyli ja tak naprawdę nie miałam w ogóle wiedzy na temat tego, co się stało z tymi 5 mężczyznami, których spotkałam w nocy i którym za wszelką cenę starałam się pomóc. Łącznie z tym świadkiem, który znał ofiarę, już teraz możemy mówić, że ofiarę, znał imię i absolutnie nic z tym nie można zrobić. To jest niepojęte. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy dowiaduję się, że tu za Cyplem utonęła osoba i nie nagłaśniam tego, nie pojawiają się tutaj nurkowie, straż pożarna, nie wiem, policja, jakiekolwiek służby, które są predestynowane do tego, żeby rozpocząć poszukiwania osoby, która prawdopodobnie utonęła. Prawdopodobnie. A jeszcze świadomość tego, że Bóg na odcinku granicznym jest nie tylko rzeką taką jak tutaj, czyli nieuregulowaną, nieprzewidywalną, niebezpieczną, to jeszcze spędziłam tam naprawdę sporo czasu i zdaję sobie sprawę z tego, ile wszelkiego rodzaju żelastwa pływa po brzegach i na dnie tego Bugu, bo koncertina, którą zabezpieczano te brzegi od niemal początku kryzysu, w wielu miejscach się po prostu utopiła. Czasami została porozrywana przez ciężki sprzęt, który czyścił brzegi i nie zadbano o to, żeby ją wyciągać. Więc nie tyle sama rzeka, ile nagromadzenie czynników, które powodują to, że ta rzeka w tamtym rejonie jest naprawdę bardzo niebezpieczna. No już później dowiedziałaś się, co wydarzyło się, co spotkało świadków tego utonięcia, co spotkało ludzi, których byłaś pełnomocnikiem. Zostali wyrzuceni do Białorusi. Też ja po przeczytaniu twojego posta dopytywałem rzeczniczkę policji z Białej Podlaskiej, też wcześniej, jeżeli się nie mylę, dzwoniłem bezpośrednio do policji w Janowie Podlaskim
I też pytałem rzecznika prasowego Straży Granicznej z Białej Podlaskiej o to, kto i jak prowadzi te poszukiwania. I dowiedzieliśmy się dzięki temu, że tylko Straż Graniczna przez 2 dni szukała, nikogo nie znalazła. Pan rzecznik w lokalnych mediach powiedział, że albo tych ludzi nie było, albo udali się w kierunku krajów, gdzie socjal wypłacany jest w euro lub w funtach. I żyliśmy ze świadomością, że już nikt nie szuka tych, którzy utonęli w Bugu. Ja tylko zastanawiam się, czemu to ma służyć. Oprócz tego, że jest to propagandowa poprawa wizerunku służb mundurowych jakichkolwiek. Bo tak naprawdę to jest takie trochę otrzepanie rąk. Staraliśmy się, 2 dni szukaliśmy, nie wiemy, czy w dobrym miejscu, świadków nie mamy. Prawdopodobnie już są w Niemczech, Belgii, czy gdziekolwiek indziej. Mamy czyste sumienia. I ten przekaz idzie do społeczeństwa. I tak naprawdę uspokaja sumienia wielu osób, które nie zadają sobie trudu do dowiedzenia się, jak naprawdę wygląda rzeczywistość. I sam wiesz doskonale, że my tak naprawdę nie wiemy, ile tych ciał jeszcze na dnie rzeki i nie tylko na dnie rzeki leży. I ciągle są nam zarzucane ekstremistyczne wręcz stwierdzenia, że my posądzamy służby mundurowe o to, że zachowują się nieludzko. Ale zachowują się nieludzko, często, nie zawsze. To ci może, którzy jeszcze nie wiedzą, jak dalej potoczyła się sytuacja, ty zgłosiłaś kilka dni później bezpośrednio policji to, że w Bugu utonęli ludzie. Wówczas zaczęły się jakieś działania służb na rzece i dzień po dniu, tydzień po tygodniu ostatecznie 6 trupów wyciągnięto po polskiej stronie z rzeki, a po stronie białoruskiej 2. 8 osób utonęło, ludzie zgłaszali, ty zgłaszałaś służbom, 2 dni poszukiwań, ironiczne wypowiedzi pana rzecznika Straży Granicznej i taka skala, w sumie niespotykana, nawet na pograniczu, kumulacja tego dramatu, tej śmierci. I tak jest, tak jak mówisz, że chyba społeczeństwo właśnie poprzez te przekazy, bo one jednak działają, te przekazy propagandowe, które rozmydlają ten temat, uspokajają sumienia i nikt tym się nie interesuje. I jak to też z twojej perspektywy ratowniczki humanitarnej, która od 2021 roku aktywnie tutaj działa, niosąc pomoc ludziom w lesie, czy ty wierzysz, że to jeszcze ta narracja będzie zmieniona, że ludzie będą mówić o faktach, o prawdzie, czy tylko tak jak kolejny rząd będzie chciał, żebyśmy myśleli, tak to będzie wyglądała ta narracja? Słuchaj, to zawsze jest tak, że znajdą się osoby, które będą chciały wybielić zarówno stanowisko rządu, jak i służb państwowych. I tu nie mam wątpliwości, że nikt nie będzie chciał sobie wziąć na własne sumienie tego, jakich dramatów tutaj jesteśmy świadkami. I zadać sobie trud, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy można było zapobiec, albo przynajmniej zmniejszyć skalę tych potworności. Ale nie mam też wątpliwości, że zawsze będą ludzie, którzy będą dawali świadectwo temu, jak naprawdę jest. I tak jak w twoich przekazach też to widzę, też to jest czytelne, że nie wydajemy jednoznacznego werdyktu, jak nikczemne są służby, że z niektórymi pracuje się naprawdę dobrze, że niektórzy podają wodę, jedzenie, ubrania czasem i że zachowują się bardzo ludzko. Znaczy chciałabym powiedzieć zgodnie z zasadami i procedurami, ale tak jakoś chyba to nam się rozmydliło i te procedury to zaczęły działać w odwrotną stronę niż powinny, więc nie staram się jednoznacznie oceniać. Niemniej nie można mówić o całości jakiejś formacji, że jest ok, jeżeli tak nagminnie łamane jest prawo, jeżeli tak nagminnie stosowane są wobec ludzi
wręcz tortury. I tych świadectw mamy wystarczająco dużo przez te lata, żeby nie mieć wątpliwości. Świadectw zarówno od cudzoziemców, jak i świadectw, których sami doświadczyliśmy. Więc ja sądzę, że będzie moment, kiedy trzeba będzie z tym się uporać i trzeba będzie się zmierzyć. I społeczeństwo w jakiejś części oczywiście pozostanie obojętne i nie będzie wykazywało jakiegokolwiek zainteresowania sprawą, ale z całą pewnością będą ludzie, którzy będą mówili, to nie było dobre i to nie powinno się było zdarzyć. I były środki, metody, możliwości, żeby zrobić to dobrze, inaczej, bez skazywania ludzi na cierpienie i śmierć. I nie ma wytłumaczenia, że coś się dzieje poza terenem naszego kraju, na co nie mamy wpływu, bo to jest oczywiste. Ale już to, co się dzieje na terenie naszego kraju, to jest naszą odpowiedzialnością. I mam wrażenie, że my, osoby pomagające przy granicy, tej odpowiedzialności nie unikamy. Mam wrażenie, że jesteśmy głęboko zainteresowani i historiami tych osób, które przekraczają granice, i ich losem, tym, co się będzie z nimi działo potem. Problem jest w tym, że nie daje się nam możliwości, żeby tę sytuację jakoś bardziej systemowo próbować naprawić. Bo takich zdarzeń, gdzie dzieje się dramat, ktoś wymaga natychmiastowej pomocy, to pewnie przeżyłaś wiele. I ten przykład z tymi ciałami wyłowionymi z Bugu i z tą bezczynnością służb, które nie ruszyły ze skutecznym poszukiwaniem dzień po dniu, tylko takie były prowizoryczne, pozorne jakieś działania przez moment, to nie był odosobniony przypadek. No nie, przede wszystkim nie jest ustawowym obowiązkiem Straży Granicznej poszukiwanie ciał zaginionych. To jest w gestii policji. Tymczasem okazuje się, że oficjalnie policja jakby nie przyjęła do wiadomości tegoż zdarzenia. Że dopiero po moim zgłoszeniu wymuszonym, naprawdę wymuszonym, przyjęli zgłoszenie i musieli nadać temu jakiś bieg. Ja nie mam pojęcia, czy moje zgłoszenie przyczyniło się do tego, że kolejne ciała się były odnajdywane. Być może nie, być może... Z tego, co się orientuję, zaczęto traktować bardziej poważnie to wszystko i no tak jest były papier. wysyłane patrole i były prowadzone poszukiwania. No, wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy uparci, próbujemy za wszelką cenę doprowadzić do sytuacji, kiedy coś jest na papierze, rzeczywiście jest większa szansa na to, że będzie jakiś progres w sprawie, że czegoś więcej się dowiemy, że znajdziemy kogoś, kogo uznajemy za zaginionego lub zmarłego. Ale znowu wracam do tych kwestii, kiedy mówisz o ciałach odnalezionych po stronie białoruskiej. Ale to było też na Bugu. I tak naprawdę nikt z nas nie wie i nigdy się nie dowiemy, jak doszło do tego, że ci ludzie zginęli w tym Bugu, że utonęli. I przypomina mi się ta historia z człowiekiem, który został wyrzucony ze szpitala tuż za płotem z opatrzoną, złamaną nogą, który nie mógł się przesunąć nawet kilka metrów w głąb Białorusi, kiedy nam mówiono, ale on już jest za płotem. To już nie jest nasza odpowiedzialność. Tymczasem okazało się, że kilka godzin wcześniej nasze służby zabrały go ze szpitala i mimo, że były zupełnie inne zalecenia lekarza, wywieźli go za płot. I tam kazali mu się przesuwać. I to jest właśnie ta nasza odpowiedzialność, która równie dobrze może powodować to, że osoba, która utonęła przy polskim brzegu Bugu, po tygodniu czy dwóch znajdzie się po stronie białoruskiej. A opieszałość osób, które powzięły informację o tym, że do takiej tragedii mogło dojść, powoduje to, że nie mamy absolutnie kontroli nad tym. I absolutnie żadnej wiedzy, jak głęboka jest ta dramatyczna sytuacja. Nie wiem, w ogóle ten Bóg, słuchaj, te ciała znajdowały się tak naprawdę na bardzo niewielkim dystansie. To są
obszary, gdzie Białorusini rzeczywiście tamtędy przypychają cudzoziemców. I nie wyobrażam sobie, jak przy obecnym stanie kontroli tej granicy, na tamtym odcinku tak, nie można sprawdzić, że nagle wchodzi 8 osób albo 10, a z rzeki wychodzi 7, albo 5, albo 9, nie wiem, wszystko jedno. Cały czas mamy komunikaty Straży Granicznej, że granicę przekroczyło 20 osób, wśród tych 20 osób, znaczy spośród tych 20 osób wobec 3 prowadzone są poszukiwania. W związku z tym my wiemy, że te 3 osoby jeszcze nie zostały przez Straż Graniczną znalezione. To samo można robić na rzece. Dlaczego wycięto te 15 metrów, ogołocono brzegi rzeki, postawiono słupy z kamerami na wszystkie strony świata i teraz okazuje się, że jak dochodzi do sytuacji, kiedy ten monitoring byłby naprawdę potrzebny, nie możemy z tego skorzystać. To po co to jest? Po co są te starania ochrony granicy? Po co te tarcza wschód i te tysiące wojska, które pamiętają się w jedną i w drugą stronę przy granicy i tak naprawdę służą głównie do tego, żeby straszyć aktywistów, że ich posadzą? Jeżeli nie można od ręki zlokalizować 8 ciał, jeżeli nie można zapobiec ich śmierci, obserwując chociażby przez monitoring, przez te kamery, to co dzieje się na rzece i we właściwym czasie zareagować. Ty mi powiedz, jak było dalej? Ty zgłosiłaś sprawę policji, te ciała zaczęły być wyławiane. Od razu wysłałem policji razem z Karoliną Mazurek, pozbieraliśmy dane o tych osobach, które mogły tutaj utonąć. Odzywali się też i do nas świadkowie tego zdarzenia, bliscy, ludzi, którzy mogli utonąć w Bugu. Wszystkie te dane, tak jak mówię, przekazywaliśmy policji, żeby pomóc zidentyfikować zmarłych. 2 rodziny przyjechały do Polski, przekazały swoje DNA, rozpoznały po zdjęciach swoich bliskich, ale czekają na ostateczne potwierdzenie, jeżeli chodzi o ten właśnie wynik DNA. 2 chłopaków pochowaliśmy w Janowie Podlaskim. Oficjalnie nie zostali zidentyfikowani, jednak dzięki uprzejmości Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim udało się zamieścić tabliczki z imionami i nazwiskami zmarłych, z dopiskiem prawdopodobnie, ponieważ bliscy i świadkowie rozpoznali odzież, obuwie, które mieli na sobie zmarli wyłowieni z Bugu. Jeszcze wciąż znaki zapytania są, jeżeli chodzi o kolejne 2 ciała, z czego o 6 dowiedziałem się tak naprawdę całkiem niedawno, bo 2 tygodnie mniej więcej temu, gdzieś na początku czerwca, niedaleko Terespola, też służby wyłowiły ciało i najprawdopodobniej z takich pobieżnych oględzin może wynikać, że ten ktoś utonął właśnie w podobnym czasie, czyli końcówka marca, przełom marca, kwietnia. Ból rodzin. No i też jeszcze muszę dodać, że powiadomiłem prokuraturę o zaniedbaniach policji lokalnej i lokalnej też prokuratury, ponieważ nie prowadziły te instytucje poszukiwań, do czego zobowiązuje ich prawo. Co z tego wyniknie? Nie wiemy, trudno się spodziewać jakichś konkretnych efektów, ale swoje zrobiliśmy. A teraz powiedz mi, Piotrek, co byłoby, gdyby 2 miesiące temu, bo wtedy zaczęto znajdować kolejne ofiary, gdyby to byli biali? No to oczywiste jest. Jaka byłaby sytuacja? No to oczywiście, to nawet jak czytamy czasami gdzieś wokół nas, zaginie starsza osoba, grzybiarz zaginie. To przez tygodnie są prowadzone poszukiwania, aż do skutku.
Tak, i teraz ja myślę bardziej o konsekwencjach, bo no, przypadek, że ktoś zmarł gdzieś w dziwnych okolicznościach zdarzają się, bez udziału osób trzecich. Czy to było utonięcie, czy jakiś zawał, no tak jak mówisz, grzybiarz. Ale gdyby tak wyłowiono kilka ciał białych ludzi, jaka byłaby sytuacja, jaka byłaby wiedza w społeczeństwie na ten temat, jak temat podnosiłyby media, co by się mówiło i w jaki sposób próbowano by zabezpieczyć miejsca, gdzie te wypadki się zdarzają, żeby nie było kolejnych. Byłby jeden wielki lament, oczywiście uzasadniony, bo tyle ciał odnalezionych w rzece, gdzieś nieopodal siebie, prowokowałoby do dyskusji, dlaczego do tego doszło, jak można by byłoby temu zapobiec, czy rodziny zmarłych są objęte jakąś opieką, co zrobić, żeby w przyszłości nie dochodziło do takich tragedii. Byłoby mnóstwo takich rozważań, dyskusji, publikacji. A bacznie obserwowaliśmy media po Twoim zgłoszeniu, po też moich tych publikacjach, gdzie odnotowywałem każde kolejne odnalezione ciało i tak naprawdę to gdzieś tam na jakichś portalach, nawet tych głównych mediów, było schowane, odnotowane i to polegało na suchym komunikacie, nie wiem, strażnika granicznego, czy może też policji. Nikt chyba do Ciebie nie docierał z tych dużych mediów, jako do głównego świadka, do osoby, która jako pierwsza o tym powiedziała i widziałaś ludzi, którzy mówili o śmierci swoich towarzyszy, swojego towarzysza w wodzie. Przecież to jest, w ogóle wiesz, no Ty jesteś dostępna. Wielokrotnie występowałaś Podobnie jak w różnych był dostępny mediach. jeden z tych chłopaków, który świadczył o tym, że utonął z imieniem obywatel danego kraju i znał doskonale jego twarz. Nie wzbudziło to zainteresowania. Jeżeli media o tym nie mówią, to naprawdę trudno wymagać od tego, żeby, i tu wrócę do Twojego wcześniejszego pytania, żeby radykalnie zmieniła się sytuacja i żeby ludzie zaczęli się zastanawiać, że coś jest nie w porządku. Bo jeżeli my przyzwalamy na to, żeby ginęli ludzie i nie poświęcamy im, mówimy jako społeczeństwo, nie poświęcamy im odrobinę uwagi, żeby uszanować ich przynajmniej po śmierci, to trudno oczekiwać, że nastąpią jakieś szybkie zmiany w naszej mentalności i to dla mnie jest najbardziej przerażające. Co więcej, często spotykamy się, ja zauważam też pogardę wobec tych naszych komunikatów, że jesteśmy jakimiś wariatami. Zawsze będę pamiętał o artykule Małgorzaty Tomczak, która twierdziła, że wytwarzaliśmy fałszywą narrację, że to, co się wydarzyło, nie wiem, to, co można zobaczyć w filmie Zielona Granica, czy przeczytać w książce Mikołaja Grünberga, Jezus umarł w Polsce, że jak ktoś wyruszy na pogranicze, to tego nie zobaczy, czy też artykuły w WP i wypowiedzi pracownika tego portalu też skierowane do mnie. On cytował też teksty Małgorzaty Tomczak, że te historie były zmyślone, te dramaty uchodźcze i też naigrywał się, pytając o te masowe groby, bo on był tutaj i ich nie widział. A jednocześnie obserwujemy proces 5 osób oskarżonych o ratowanie ludzi na pograniczu, którzy muszą się tłumaczyć z tego. Też tutaj 6. osobą jest Bartek, który ma oddzielne zarzuty w innej sprawie. No też dla równowagi wiemy o 7 zarzutach dla strażników granicznych, z czego jeden dotyczy tego, że został przejechany pies na pasie granicznym. I akurat o tej sprawie, z tego co pamiętam, to nawet sama Straż Graniczna mówiła głośno, że tak działają, że są tacy prawi, że widząc takie zachowanie swojego pracownika, od razu reagują i dostarczają śledczym niezbędne materiały. Ale takich komunikatów ze strony Straży Granicznej w sytuacji, kiedy dochodziło do pobić, do niszczenia dokumentów,
do torturowania ludzi, to nie słyszymy. W kółko o tym mówimy, tak? W kółko apelujemy, mówimy. Mówię szczerze, że ja nawet jak tutaj rozmawiamy, no ręce mi opadają, wiesz, w ogóle energii człowiek nie ma. Ja nie wiem, jak ty na to wszystko patrzysz, jak ty sobie z tym radzisz, bo to nie jest to, że to się wydarzyło raz, dwa, tylko to trwa już latami. Na początku stan wyjątkowy, prawda? Odsunięto absolutnie ludzi od informacji, co się dzieje w pobliżu granicy. Strasznymi karami przewidywanymi tym wprowadzonym stanem wyjątkowym grożono osobom, które chciały udzielać jakiejkolwiek pomocy. Media nie miały dostępu oprócz wyznaczonych tak zwanych safari, prawda? Które później się pojawiły dopiero. Później się pojawiły, można było wjechać w asyście Straży Granicznej w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie. Pokazóweczka, tu jest tak pięknie i dziękujemy Państwu serdecznie, możecie na ten temat zrobić materiał. Potem zniesiono stan wyjątkowy i zaczęło się wnikliwe monitorowanie, głównie przez osoby udzielające pomocy i zaprzyjaźnione media, bardzo często, tak jak w Twoim przypadku, niekoniecznie media o ogólnopolskim zasięgu. I było coraz więcej niepokojących sygnałów. Oczywiście zawsze zdarzali się ludzie, którzy mówili o tym, tak jak Ty powiedziałeś, że my wyolbrzymiamy, tak jak wspomniana Pani Tomczak, ale informacje docierały i było coraz więcej dokumentów, filmów, zdjęć, świadectw. Czasami udało się jakąś twarz nawet osoby... Tak, bo wtedy rządził PiS. Aha. I to wszystko, to zło, które gdzieś się wylewało z pogranicza i przedostawało się ostatecznie też gdzieś tam do mediów, uderzało w tamtejszą, w ówczesną władzę. Dokładnie tak. I wtedy te media opozycyjne, jeżeli chodzi o relacje z PiS-em, ze Zjednoczoną Prawicą, no chętniej mimo wszystko informowały o tym, co się tutaj dzieje. No i potem zaczęła się zmiana rządu i okazało się, że sygnały od organizacji i osób pomagających na granicy w ogóle się nie zmieniły, że jest kontynuacja tego wszystkiego, co się dzieje. No i wprowadzono strefę buforową, która znowu odcięła wiedzę, świadectwo, uniemożliwiła jakikolwiek monitoring. I my nie wiemy, co tam się dzieje, zupełnie. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego, co widzieliśmy wcześniej i mam wrażenie, że to jest też z takim pożytkiem dla szeregu osób ze społeczeństwa, bo bardzo wiele osób, z którymi jestem stosunkowo blisko, dopytuje mnie, czy to nadal trwa. I ludzie mają małą wiarę, bo komunikaty są jednoznaczne. Granica jest bezpieczna, jest pilnowana. Nie powiem, czyje to słowa, ale zero śmierci na granicy. No, Duszczyka, który okłamuje wprost społeczeństwo. O czym nie chcę w ogóle wspominać o tym panu, bo ja naprawdę robiłam sobie duże nadzieje po człowieku, który obejmie ten urząd, no ale zdarzyło się jak zdarzyło. Także chcę tylko powiedzieć, że celowe działania prowadzące do tego, żebyśmy nie mieli wglądu, żeby nikt nie miał dostępu do tego, co się dzieje na tym pasku, przy jednoczesnym wycofaniu prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, przy ustawie tak zwanej strzelankowej, czyli dającej dość swobodne możliwości używania broni w zasadzie na obszarze całej Polski, no ale uwaga, oczywiście jest skoncentrowana na granicy polsko-białoruskiej, powoduje to, że my bardzo chętnie, ja też bardzo chętnie przyjęłabym do wiadomości, że tam jest bezpiecznie, że ludzie już nie przechodzą, że nie ma przemocy, że jeżeli ktoś przejdzie, to jest grzecznie odprowadzany do bramki technicznej, wręczana jest mu woda, jedzenie i mówione niestety. A tymczasem jest cały czas to samo, proszę iść na przejście. Ale okazuje się, że na przejściu granicznym też obowiązuje zasada nieudzielania ochrony. Że prawo do azylu nie obowiązuje także na przejściach granicznych. O dziwo, na przejściu z Niemcami już obowiązuje. My mówiliśmy o dualizmie pomiędzy uchodźcami z Ukrainy a uchodźcami na naszej granicy, a w tej chwili mamy to już nie jest dualizm, tylko to jest wielowątkowe traktowanie wybiórczo prawa przez polski rząd. W zależności od miejsca, podejścia, empatii, wrażliwości, złego nastroju,
nie wiem od czego, ale na pewno nie ma jednoznacznych zasad, które powinny być po pierwsze stosowane, po drugie egzekwowane. I nie wierzę naprawdę, żebyśmy byli w stanie tak zabezpieczyć granicę, żeby Białorusini nam nie wypychali tutaj ludzi, żeby ci ludzie nie ginęli na granicy, żeby nie próbowali przejścia. Łudzimy się tylko, że środki, które zaczynają być stosowane coraz większymi nakładami finansowymi, wreszcie zadziałają. Nie zadziałają i niech sobie wreszcie ktoś zda z tego sprawę, łącznie z panem zero śmierci na granicy. A jak sobie ty z tym wszystkim radzisz? Będąc tak mocno zaangażowaną i no, tak wiele przeżyłaś tutaj? No wiesz, z jednej strony to bardzo często dochodzi się do wniosku, że już ma się dość. Ale z drugiej strony no, nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś prosi o pomoc, a ja mu odmawiam z powodu, nie wiem, zmęczenia, bólu głowy, czegokolwiek. No wiesz, jeżeli zdajesz sobie sprawę, że ktoś może cię zastąpić, no to prawdopodobnie możesz z tego skorzystać i czasami korzystasz, ale jeżeli wiesz, że sytuacja jest trudna i nie bardzo jest komu ci zastąpić, no to wtedy z mojej perspektywy ruszasz z pomocą i tyle. A jak sobie radzisz z tą świadomością, że mieszkasz w państwie, które tak ochoczo depcze prawa człowieka, te podstawowe? Coraz mniej widzę punktów stycznych i coraz mniej identyfikuję się z tym państwem. Co wcale nie znaczy, że nie widzę możliwości działań i co wcale nie znaczy, że trzeba składać broń. Proces zmian fundamentalnych, a mówię tutaj właśnie o takich, wymaga czasu i wysiłku. Ale wiem doskonale, że naprawdę mamy w społeczeństwie ludzi świetnie przygotowanych do tego. I mówię tu głównie o trzecim sektorze, o organizacjach pozarządowych, gdzie mamy naprawdę wybitnych ekspertów, zarówno w temacie polityki migracyjnej, jak i samych migracji. Mam ciarki, słysząc eksperci od polityki migracyjnej, bo za takiego uważał się obecny wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk. No nie będę odbierać panu tej chwały i uważam, że każdy ma prawo oceniać się według własnych standardów. Po efektach nas poznacie. Więc tym głównym efektem, ja się będę tego trzymać, zero śmierci. Ile powiedziałeś, tych ciał znaleziono w Bugu? Po polskiej stronie 6, po białoruskiej 2. W międzyczasie też niedaleko Gródka zmarł Afgańczyk. Mhm. I to tylko na przestrzeni jednego w zasadzie miesiąca. Mhm. Po polskiej stronie 7 trupów. Czy słyszałeś jakieś sprostowania? Absolutnie. Też ten reportaż, który zrobiłem w maju, zatytułowany Jak Białoruś i Polska grają trupami uchodźców i migrantów. Ten reportaż powstał po to, żeby obnażyć kłamstwo wiceministra polskiego rządu Macieja Duszczyka, który po pierwsze zakłamywał dane o zmarłych z zarządów już Donalda Tuska, premiera Donalda Tuska. No i kilka miesięcy po odnalezieniu ciała niedaleko, na terenie gminy Płaska, na pasie granicznym, gdzie było to oficjalne potwierdzenie, że ciało zostało znalezione po polskiej stronie, gdzie polska prokuratura prowadziła ten temat. Kilka miesięcy później sobie w takiej pyskówce jakiejś na Twitterze, na X-ie wiceminister Duszczyk kłamie, mówiąc, że to ciało zostało przerzucone z drugiej strony. Wtedy się skoncentrowałem na tym, żeby to wyjaśnić, jak to jest możliwe, czy to prawda. No i ostatecznie prokuratura zaprzeczyła takim twierdzeniom wiceministra Duszczyka. I to nie jedynego kłamstwo w sprawie tej granicy. Jak można zaufać komuś, kto piastuje funkcję ministra od migracji, że zajmie się tematem właściwie, skoro prokuratura stwierdza, że kłamie? Jak nazwać takie czynności i jak mamy podejść do wszystkich komunikatów dotyczących paktu migracyjnego, czy naszej
umownie nazywanej polityki migracyjnej, że to zmierza w dobrym kierunku, jeżeli żadnych zmian oprócz obrzydliwego filmiku zniechęcającego osoby do tego, żeby pojawiać się w Europie, nie widać. Tak naprawdę ja nie byłabym przeciwna, uważam, że to byłoby bardzo dobre posunięcie, gdyby rozpoczęto kampanię informacyjną w krajach, skąd pochodzą osoby pojawiające się na naszej granicy. Ale forma tego filmiku jest obrzydliwa. Forma filmiku reklamowanego przez m.in. Donalda Tuska. Wychodzimy na państwo, które nie cofnie się przed niczym. I żadne szkody absolutnie nas nie ruszą. Żadne cierpienie ludzkie nie jest dla nas istotne. Ja nie chcę być częścią państwa, które taki wizerunek wysyła w świat. To jest dla mnie obrzydliwie i poniżające wręcz. Trzeba też tutaj podkreślić, co też podkreślałem w tamtym reportażu, o którym mówiłem, o tym jak Białoruś i Polska grają trupami, że takie zachowanie, jakie prezentuje rząd, czy też wiceminister Duszczyk, powoduje, że ta białoruska propaganda ma czym strzelać w nas. Dla nas jest to oczywiste. I mówienie teraz o takich faktach, o których tutaj rozmawiamy, powoduje, że właśnie, że i nas się posądza o to, że my nie utożsamiamy się z naszym wspaniałym rządem, krytykujemy i wpisujemy się w rosyjską czy białoruską propagandę, gdzie też trzeba podkreślić, że to ten bestialski reżim, który potrafi mordować własnych obywateli, reżim Aleksandra Łukaszenki, przyczynia się do trwania tego kryzysu humanitarnego, do tej zbrodni, no ale w międzyczasie też ten handel pomiędzy Polską, Białorusią nie maleje, żeby nie powiedzieć kwitnie wręcz. Tak. Więc zaszliśmy do takiego miejsca, o którym coraz trudniej mi się rozmawia. Wiesz, zarzuca nam się krytykę, wspomniałeś, ale naszą domeną jest taki wąski odcinek dość. I ta sytuacja przy granicy polsko-białoruskiej, jako że zajmuje znaczącą część naszego życia i naszej aktywności, jest dla nas najważniejsza. I tu akurat nie mamy powodów, żeby w jakimkolwiek minimalnym chociaż aspekcie w tej chwili chwalić. Jeszcze na początku funkcjonowania rządu jeszcze można było odebrać wrażenie, że będą próby w jakiś sposób złagodzenia funkcjonowania służb, że tu będzie większa uwaga zwrócona na poprawę że jeżeli aktywiści pierwsi dotrą do cudzoziemców, do uchodźców, migrantów, to wtedy państwo nie będzie ich wrzucało na Białoruś. I że ci ludzie absolutnie nie mogą być traktowani w tak fatalny sposób, jak to się zdarzało drzewiej przy poprzedniej władzy. I jeszcze były znamiona takie, które odbieraliśmy jako idzie nowe. No i jeszcze wtedy odczuwaliśmy też zmianę nastawienia służb przy granicy, bo też nie wiedziały, w jakim kierunku to pójdzie i być może zaczną były sparaliżowane się rozliczenia. Ale dość szybko nas wyprowadzano z tego przeświadczenia, także w tej chwili rzeczywistość mamy taką zbliżoną do tego, która była na początku kryzysu. Oprócz oczywiście dużo trudniejszej sytuacji samych cudzoziemców, bo przekroczenie granicy zdecydowanie jest trudniejsze. Kwestia tylko tego, żeby po prostu ludzie nie umierali i nie cierpieli. Nie cierpieli bardziej, niż są zmuszeni po tamtej stronie. Takie pytanie często gdzieś się pojawia, no a co będzie dalej i jak to widzisz? Wiem, że trudno powiedzieć na to. Ja bym zaczęła od prostszych pytań. Czy wzięłabyś uchodźców do siebie? Tak. I brałam. Czy pomogłabyś uchodźcy? Tak. Czy się nie boisz? Nie. Czy uchodźcy w naszym kraju są potrzebni? Tak. Tak samo jak każdy, jak ty, ja i wszyscy moi sąsiedzi w okolicy. Są potrzebni nam ludzie. I nie tylko po to, żeby pracowali na najniższych i najsłabiej opłacanych stanowiskach, ale także po to, żeby nas wzbogacali i zapewniali nam funkcjonowanie. Już nie pomnę o takich bardziej, powiedziałabym, górnolotnych powodach, jak na przykład dodawanie nam wartości,
że nie jesteśmy zamknięci, że potrafimy cenić kogoś, kto wygląda inaczej, kto inne wartości czasami wyznaje. Dla mnie to jest też bezcenne. I mamy doświadczenia przecież takich lat. I nie tylko mówię o uchodźcach z Polski, tych, którzy wyjechali tam ponad 100 lat temu do Ameryki i jakieś miliony Polaków wyjechało. Byliśmy im emigrantami i teraz przyjmowanie ludzi jest dla nas czymś niepojętym. Dlaczego? Dlatego to moje pytanie, a co gdyby odnaleziono 6 białych ciał? My z tym powinniśmy walczyć. No, może nie walczyć, może uporać się. Może pokazać, że to tak naprawdę tacy sami ludzie jak my. Że ja mam jasne włosy, a ktoś ma ciemne. Ja mam ciemne włosy, ktoś ma jasne. I to nie stanowi o człowieku. Co byśmy zrobili, jak byśmy reagowali, gdyby w polskich lasach przy granicy z Białorusią umierali biali ludzie, chrześcijanie, katolicy? My próbowaliśmy na to pytanie odpowiedzieć, ale zostawmy naszych widzów i słuchaczy też z tym pytaniem. Niech każdy sobie spróbuje też we własnym sumieniu poszukać odpowiedzi na to pytanie. Beata Siemaszko, dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za działania. Też dziękuję. Dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie tej rozmowy. Mogłem ją zrealizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów, a także dzięki wsparciu tych, którzy odwiedzają moje profile na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Wszystkim Wam bardzo dziękuję, a już za moment poznacie tych, którzy wspierają redakcję Czaban robi Raban. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi Raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammarrai. Do grona moich patronów należą Maciej Witkowski, Filip Wozowicz, Eliza Olek-Szamelita, Małgorzata Majewska, Magda Zielińska, Ewa Schmidt-Mendoza, Jerzy Matejko, Hanna Janiszewska, Paweł Jastrzębski, Patrycja Ślosarczyk-Zenker, Krzysztof, Bartosz Kuźmiński, Dariusz Szary, Daniel Żamojduk, Katarzyna Skakki, Tomasz Urban, Staszek Wasilkowski, Sławek Stocki, Ania Ramut, Ewa Szymańska, Małgorzata Wróblewska, Anna Papież, Michał Grech, Magdalena Falkowska, Agata Kęsy, Anna Masłowiec, Miłosz Krawiecki, Iza Tarasewicz, Stanisław Choeft, Anna Kulikowska, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Urszula Kołodziejczak, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Lelek 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Jan Kaliszewski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Anna Guzek, Olga Hajda, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Basia Esz, Jakub Górnicki, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok,
Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Paweł Pacyński, Arwo Pole, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Bożena Nowak, Marcin Pankał, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Jacek i Anna Czernuszenko, Wioletta Chrost, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Dorota Lubiewska, Dawid Weisbrot, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Małgorzata Pietrowska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Babral, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Małgorzata Maj, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Tomasz Barczak, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Magda Wieszczycka i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach subpi.pl i Buy Coffee wsparli mnie Katarzyna Klimczak-Pękosz, Agnieszka Wrzaskowska, Julia Jansen, Magdalena Poremska, Janina Falkowska, Emil Ruszczyński i Sebastian Cieśla. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.